Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku Chiny ograniczają zakupy rosyjskiego węgla, dostawy spadły o 22%. Czy będą obligacje wolnościowe dla Ukrainy? Rosyjskie koncerny naftowe zmarnowały miliard rubli na obronę przed dronami. Liczba rosyjskich firm sprzedawanych w Darknecie rośnie o 42%. Zapraszamy. Dzień dobry, z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jerzowski. No i mamy piątek. Dokończamy ten tydzień i przechodzimy w tryb weekendowy, czyli też filmy. Tak, Mateusz będzie odpoczywał, ja będę pracował. Tak to najczęściej wygląda. I podaję pierwszy człon hasła. Tak szybko. No już, dobrze. Tak, szybko. Dobrze. Pierwszy człon hasła, słuchajcie, pamiętajcie, że trzeba złożyć 2 człony, a pierwszy człon leży. Znaczy, to jest... Leży to jest to słowo. Wiem, nie każdy dzień może być dobry. Tak, leży, wczoraj stał, dzisiaj leży, słuchajcie, a my zaczynamy od paska. Takie mieszane informacje, jeżeli chodzi o ropę, to ta ropa w sumie spada. Jeżeli chodzi o gaz, pomimo że mamy tam minimalny wzrost, dzisiaj to też spadł wczoraj. Gąsior jest, schował się tutaj za Mateuszem. Natomiast jeżeli chodzi o waluty, to jakieś nieznaczne zmiany w górę, w dół, nieznaczne wahania. I teraz moglibyśmy w sumie przejść do krótkich informacji, bo sporo ich dzisiaj przygotowaliśmy. A zaczynamy od informacji ze Stanów Zjednoczonych, a inaczej, może nie ze Stanów Zjednoczonych, tylko z Financial Times, który wyprodukował artykuł, według którego Stany Zjednoczone stoją za wezwaniem do Kijowa o zaprzestanie ataków na rosyjskie obiekty energetyczne. No i tutaj w artykule czytamy, że mogłyby one doprowadzić do wzrostu cen ropy naftowej na świecie. I tutaj Financial Times powołuje się na źródła z administracji Bidena. No my tłumaczyliśmy, jakie są te zależności. To wygląda inaczej niż podaje Financial Times, bo o ile ceny paliw w przypadku ataków będą rosnąć, szczególnie jeżeli Rosja stałaby się importerem ropy naftowej, mówię importerem paliw, natomiast tak. Natomiast w przypadku ropy naftowej surowej to te ceny raczej będą spadać, jeżeli patrzymy tylko na ten aspekt. No i zawsze, jeżeli są źródła, nieznane źródła przybliżone, źródła po spotkaniu, to często to są wymyślone źródła, też warto zaznaczyć. Jak już ktoś się wypowiada, to też ważne, żeby było nazwisko, a źródła to często kaczki dziennikarskie, więc też uczulamy na takie informacje. Natomiast rosyjski ambasador zagroził Japonii surowymi konsekwencjami za przekazanie systemów Patriot Ukrainie. Wcześniej groził surowymi konsekwencjami Amerykanom za odkupienie Patriotów, a teraz grozi Ukrainie już za odebranie Patriotów. Znaczy Japonii za przekazanie Ukrainie. Oni tak. Po prostu wysyłają, Japonia, gdzie dzwoniłaś, tam dzwoniłaś, no to ci grozimy. Z kim porozmawiają, tak grozimy. Mamy, słuchajcie, drugi dzień z rzędu zmasowanych ataków rakietowych na Ukrainę. Wczesnym rankiem 22 marca w całym kraju ogłoszono alarmy przeciwlotnicze. Zmasowany atak rakietowy jest na głównie ukraiński system energetyczny, no i tutaj takie miasta jak Charków, Dniepr, Krzywy Róg i inne miasta zostały pozbawione prądu. Zobaczymy, jak to dalej będzie przebiegać. Widać, że Rosjanie tutaj odpowiadają na te wcześniejsze ataki ukraińskie, atakując głównie sieci energetyczne. Tak, tutaj Adam zadał pytanie, a czym grozi? No, poważnymi konsekwencjami, powiedzieliśmy, ale szczegółów nie podali. No te ataki, można się było tego spodziewać, nie? Tu teraz jest taka walka na wyniszczenie. Ciekawe,
jak to będzie wyglądało. Pomoc Zachodu dla Ukrainy może wykraczać poza dostawy broni, powiedział szef sztabu generalnego Francji, generał Thierry Burkhardt, na spotkaniu z głównodowodzącym szwedzkich sił zbrojnych, generałem Michaelem Bidenem. Tam też jest Biden? Tak. Tak, nie wiem jak się to czyta, bo to szwedzki, ale tak. Okej. Bank centralny cofnął licencję Strieła bankowi. Według Banku Centralnego instytucja kredytowa naruszyła przepisy federalne regulujące działalność bankową i regulacje Banku Rosji. Strieła świadczyła usługi przekazów pieniężnych pomiędzy Kiwi Bank, który stracił licencję w lutym, a innymi uczestnikami rynku. Czy to jest taki efekt Teraz się domina? rozrasta. Właśnie, bo to banki powiązane z Kiwi Bankiem mogą też pójść na dno? Tak. Okej, bardzo sympatycznie. No nie są to duże banki też. No ale dobra. Tutaj mamy. Te nieduże mogą być z kolei powiązane ze średnimi i wiesz, i to jest taki łańcuszek potem, nie? No tak, no ale gdzieś pewnie tutaj zostanie to przerwane, tak, no nie sądzę, żeby też Bank Rosji chciał doprowadzić do bankructwa rosyjskich banków. Teraz ty. Jesteś? Tak, teraz ty. A, teraz ja. Tak. Tak? No dobrze. Właściwa Komisja Izby Reprezentantów Kongresu USA zatwierdziła ustawę mającą na celu nałożenie sankcji na osoby obsługujące most krymski. Ale jeżeli ktoś tam szlaban podnosi czy coś, to sankcje? To też, tak. Dobrze, Firmy, i tak. które podnoszą szlaban, to tak. Obsługujące tam przejazd, pewnie tak. No wszystko. Bardzo dobrze. W Rosji rozpoczęła się produkcja 3-tonowych bomb lotniczych FAB-3000. Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej podało takie informacje. Ja widziałem chyba, że Szojgu szedł wzdłuż takich ułożonych tych bomb. Tylko czytałem też, że to są bomby, gdzie musisz taki bombowiec stary i nadlecieć na cel, żeby je zrzucić, tak? No na razie chyba tak, bo nie mogą być w te skrzydełka wyposażone. Zobaczymy, tak jak to będzie dalej. Mamy, słuchajcie, potępienie Zachodu ze strony reżimu. Kreml potępia Zachód za wywieranie presji na chińskie banki dokonujące płatności z Rosji i do Rosji, przyznając, że istnieją pewne problemy z przelewami transgranicznymi, czytamy w AFP. Wcześniej gazeta Izwiestia, no i nie tylko oni, informowała, że chińskie banki przestały przyjmować płatności od rosyjskich firm w juanach. My też mówiliśmy o tym. Są niewinni, tak, niewinni, a winny jest Zachód, że chińskie banki nie chcą. No tak, ale to jest przecież bardzo logiczne wytłumaczenie dla niektórych. Po dumie. 5 osób zostało rannych po kolejnym ostrzale Białgorodu, poinformował gubernator Wiaczysław Gładkow. Około 5000 mieszkańców miasta zostało pozbawionych prądu. Pana Wiaczysława to chyba mieliśmy przedwczoraj na okładce, więc tak, to znowu jego kolejna wypowiedź. Natomiast mamy drugi dzień szczytu. Podnoszona jest sprawa importu zboża z Rosji i Białorusi. Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, Czechy wzywają Komisję Europejską do wprowadzenia zakazu importu zboża. Wszystko wskazuje, że na ten moment będą cła, jeżeli chodzi o rosyjskie produkty. W rosyjskiej prasie jest to dosyć szeroko komentowane. No i oczywiście, że oni sobie poradzą, no bo trudno, żeby sobie nie poradzili. Natomiast może negatywnie to wpłynąć na ceny, tak się podaje, co ciekawe, no bo te zboże i te produkty może nie udać się wysłać za granicę przynajmniej przez jakiś czas, jeżeli byłyby wprowadzone szybko cła. Ale Paweł, my mówiliśmy kilka miesięcy temu, że grozi im afera zbożowa. W tym momencie Unia Europejska może ich ochronić przed aferą zbożową, bo nakaz eksportu nie wydadzą Rosjanie, tylko Unia. Więc tu akurat może nie będzie dla nich to złe rozwiązanie i w sumie im trochę pomożemy. Lepsze chyba by były cła.
żeby Tak, wysyłali? ja uważam, że lepsze są cła, tak, łatwiej to wprowadzić szybciej i do tego cła służą. Mi się nie podobają akurat te embarga. Ja bym wolał, żeby były po prostu wysokie cła i na towary to jest bardzo takie czytelne rozwiązanie, a te zakazy to trudne są też do egzekucji i tu Mhm. zawsze jakiś kraj się znajdzie, któremu się to nie podoba. Okej, dobra. No to mamy krótkie wiadomości za sobą. Czekamy na szczyt i na rozstrzygnięcia ze szczytu. Czekamy na decyzję dzisiaj, słuchaj, Banku Centralnego odnośnie stóp procentowych. Tak, 22. myślę, że około 12 będzie. Wszyscy oprócz jednego właśnie tutaj, no dwóch nawet, ekonomistów, analityków obstawiają, że zostaną utrzymane. Tak, I takie są wypowiedzi ze strony banku centralnego. my też raczej obstawiamy, że zostaną utrzymane. Natomiast nie powiemy Wam o 17 o tym, gdyż dzisiaj o 17 już zapowiadany wcześniej wywiad z Aleksandrą Fedorską. Paweł mówi, że jeden z najlepszych wywiadów u nas na kanale. Ja obejrzałem już 2/3, może 3/4 nawet. No i jest naprawdę bardzo dobry, więc jak najbardziej zachęcam. A my teraz przejdziemy do wiadomości tych dłuższych. Chiny są tak wspaniałym przyjacielem rosyjskim, że ograniczają zakupy rosyjskiego węgla, dostawy spadły o 22%. Chiny zaczęły chronić krajowy rynek przed rosyjskim węglem, który napłynął po europejskim embargo i zaczęły ograniczać współpracę z firmami objętymi amerykańskimi sankcjami. W rezultacie sprzedaż z Rosji spadła o 22% w okresie styczeń-luty w porównaniu z tym samym okresem w zeszłym roku do 11,5 miliona ton. Od początku tego roku Pekin przywrócił cła importowe na rosyjski węgiel. Ograniczenia dotyczyły, słuchajcie, wyłącznie Rosji. Taki oto to przyjaciel. Indonezja, największy dostawca do Chin, i Australia w dalszym Nie ma. ciągu zwiększały dostawy, zwiększając całkowity import węgla o 23% w pierwszych 2 miesiącach tego roku. 22% Rosja spada, Australia i Indonezja 23% w górę. Chiny zniosły cła w maju, na początku wojny, w maju 2022 roku, obawiając się zakłóceń na rynkach energii w wyniku wojny. Unia Europejska i Wielka Brytania wprowadziły embargo na zakup rosyjskiego węgla już w sierpniu 2022, a krajowe firmy musiały pilnie przekierować znaczną część dostaw na wschód, krajowe w sensie rosyjskie. Łączny wolumen eksportu rosyjskiego węgla do Azji, Indie również zwiększyły swój zakup, swój maksymalny wolumen osiągnęły w kwietniu 2023 roku, kiedy to według Keplera sprzedano 14,69 miliona ton. Następnie dostawy już tylko spadały i według spółek w lutym 2024 spadły o te 22% do 8,48 miliona ton węgla wszystkich gatunków. Na Syberii spółki węglowe już ograniczyły wydobycie, doświadczając trudności z eksportem, zarówno pod względem logistycznym, gdyż nie ma jak przewieźć tego węgla, jak i warunków rynkowych. W grudniu produkcja w kopalniach syberyjskich spadła o 16%, pisze Bank Centralny. Sytuację komplikuje fakt, że w lutym Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na największego rosyjskiego producenta węgla. Podważa to chęć chińskich klientów do współpracy z nimi, ponieważ obawiają się oni wtórnych sankcji, które mogłyby ograniczyć ich dostęp do usług finansowych i transportowych. No tak, i widzisz, Paweł, tu logiczne jest, że to wina Zachodu. Tak. No. Tam sytuacja, jeżeli chodzi o węgiel, jest jeszcze skomplikowana, bo teraz dochodzą paliwa i ropa i koleje rosyjskie spotkały się z rządem wczoraj na temat priorytetyzacji dostaw głównie benzyny i diesla, ale również poprawy eksportu paliw, ponieważ są zapchane właśnie przez dostawy wojskowe,
które według regulaminu kolei są na pierwszym miejscu, no a potem właśnie idą te dostawy węglowe i tu nie ma jasności, co ma być pierwsze, ale prawdopodobnie węgiel zostanie wypchnięty przez paliwa i przez ropę i będzie na szarym końcu, a sytuacja, jeżeli chodzi o spółki węglowe, jest dramatyczna, znaczy dramatycznie zła, ponieważ jest w przypadku tych spółek na przykład gazowych, gdzie też jest zła, te spółki najczęściej mają tą część naftową, która poprawia sytuację. W przypadku tych węglowych nie ma takiej możliwości i oni jadą na bardzo dużych stratach ze względu na zwiększone koszty. Koszty poszły w górę i pojawiły się cła eksportowe na rosyjski węgiel, te ruchome. Ich nie było w zeszłym roku. W tym Czyli roku cła z obu stron, i od strony chińskiej, i od strony rosyjskiej. Tak. Jeszcze teraz dochodzą cła od strony chińskiej. No wygląda to źle. Rząd tutaj powinien interweniować, myślę, że w najbliższych miesiącach, zwalniając te firmy, bo jeszcze tam jest cały czas ten zwiększony podatek od kopalin. No ale sytuacja jest taka, że 2023 firmy odnotowały gigantyczne straty, no i no nie wiem, no to może doprowadzić do jakiejś no nawet upadłości, tak? I to w przypadku tych dużych, największych firm państwowych węglowych. No to oni mają odejście od węgla takie zasponsorowane przez Putina, to jeszcze jakąś ekologiczną nagrodę dostanie. No może, nie wiem. W jakimś dziwnym to kierunku zmierza. Tak jak mówię, teraz jeszcze dojdzie to, że nie będą, bo tam oni muszą wysyłać na wschód ten węgiel. To są, a kolej podniosła też te ceny. No bardzo źle to wygląda tak dla nich. A jeżeli chodzi o transport morski, no to również sytuacja nie jest specjalnie dobra. Dobrze, przejdziemy sobie do następnej wiadomości. Czekaj, bo tutaj dżentelmeni przy stole powiedzieli, że dzięki nam rosyjska ekonomia stała się nową Małyszynią. I to jest dla mnie świetny komplement, bo ja pamiętam Małyszynię, że ludzie się zbierali gromadnie, aby kibicować Małyszowi, a teraz wiesz, zbierają i kibicują się rosyjskiej ekonomii? Ale tak. Dobrze, no tak. To przejdziemy w takim razie do informacji, które dotyczą Rosji, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych oraz Europy, w sumie wielu krajów. Czyli Stany Zjednoczone zaproponowały innym krajom G7 stworzenie specjalnego mechanizmu wykorzystania zamrożonych aktywów Rosji do emisji obligacji o wartości przynajmniej 50 miliardów dolarów jako pomoc dla Ukrainy, podaje Bloomberg. No i tutaj wydaje się, że to już prawie oficjalne stanowisko administracji Bidena. W tym celu władze proponują połączenie wszystkich aktywów rosyjskich banku centralnego zamrożonych w różnych krajach, czyli i te amerykańskie, i te europejskie, żeby to jest bardzo dobre rozwiązanie, bo rozpraszasz odpowiedzialność. Wrzucasz bo nie wiadomo, kto jest. Tak, wszyscy razem, jednym tym rzędzie, to jest świetne rozwiązanie. I propozycja zakłada zebranie przynajmniej 280 miliardów dolarów w spółkę celową i wykorzystanie zysków w tak zwanych obligacjach wolnościowych, czyli te kraje by tam te wszystkie przekierowały, że to oni już tym nie zarządzają, nie, tam Euroclear i inne, tylko zarządza ta spółka, a co ona zrobi, to my, że tak powiem, nie bierzemy za to odpowiedzialności. Takie umycie rąk, to nie my. Bardzo dobre rozwiązanie. I tutaj zakłada się, że zyski, znaczy jeżeli chodzi o tą spółkę, no to tak, zebranie tych 280 miliardów plus wykorzystanie zysków z tak zwanych obligacji wolnościowych. Proponuje się przeprowadzenie emisji obligacji, to my kiedyś z Markiem Meissnerem o tym opowiadaliśmy, czy to ty opowiadałeś, już nie pamiętam. Ja chyba, no. I tutaj to jest kolejna odsłona tego samego. Wpływy z proponowanej emisji obligacji mają wynieść 60 miliardów dolarów. Tutaj właśnie się tam pada 50, 60, tak. Dyskusja jest w tym momencie na wczesnym etapie. Niemcy i Francja wyraziły ostrożność wobec amerykańskiej propozycji, tak podaje Bloomberg. Niektóre kraje Unii Europejskiej jednak
w tym Estonia, wzywają sojuszników do odważniejszego przejęcia aktywów, czyli mamy takie kraje, które mówią, nie bawmy się w obligacje, tylko przekażmy te aktywa Ukrainie. No i to jest na przykład Estonia, Bałtyki i jeszcze inne kraje, które mówią po cichu. Natomiast w przypadku krajów takich jak Niemcy, głównie Niemcy, trochę Francja, mówią, bądźmy bardziej ostrożni, poczekajmy, zobaczmy. Natomiast czas goni. Na ten moment w Unii Europejskiej dyskutuje się plan, zgodnie z którym część zysków zostanie przekazana do Europejskiego Funduszu na Rzecz Pokoju. My o tym mówiliśmy już od jakiegoś czasu. Za jego pośrednictwem władze państw Unii Europejskiej planują zwrot środków z zakupów wojskowych dla Ukrainy. Natomiast takiemu rozwiązaniu i ogólnie pomocy wojskowej dla Ukrainy sprzeciwiają się Węgry i co ciekawe Austria. Tak, mamy wypowiedź kanclerza austriackiego, który powiedział, że pieniądze dla Ukrainy na odbudowę tak, ale na zakup uzbrojenia to nie i Austria jest krajem neutralnym i nie może popierać kupowania uzbrojenia z ich pieniędzy. Tak, więc taka tutaj do Węgier dołączyła również Austria. Zobaczymy, co będzie na szczycie, bo jeżeli Europa nie wypracuje rozwiązania, no to mamy ten pomysł amerykański, który będzie mocno forsowany przez Amerykanów. Argumentem USA jest opracowanie opcji, która maksymalizuje dochody generowane przez zamrożone aktywa i przewiduje wartość nadzwyczajnych zysków, aby szybko uzyskać większe wsparcie dla Ukrainy, czyli jak gdyby, szczególnie jeżeli sami nic nie przekażą. I ja już chyba wiem, dlaczego Francuzi i Niemcy forsować nie chcą za bardzo się zgodzić, bo podejrzewam, że te obligacje będą inwestowały gdzieś jakieś w amerykańskie sektory, które zostaną napompowane, a niekoniecznie w francuskie i niemieckie. Może tu jest kwestia, że to... Nie, no chodzi o odpowiedź rosyjską, tak, czyli nacjonalizacja tych już resztek majątków niemieckich i francuskich. Te kraje mają, no oczywiście tam Węgry, no ale to pomijam takie kraje, no bo one nie mają akurat w tej sprawie zbyt dużo do gadania. I chodziłoby o to, że jak to Niemcy obawiają się, wiesz, że może przeczekać, może coś się samo zmieni. Niemcy nie lubią radykalnych tutaj takich rozwiązań, a no to by spotkało się na pewno z odpowiedzią rosyjską. No i tutaj należy, a ponieważ Amerykanie wycofali większość swoich środków z Rosji, no to są najbardziej tutaj też do przodu. No i druga rzecz, najwięcej pieniędzy zamrożonych jest w Europie, a nie w Stanach Zjednoczonych. Prezydent Joe Biden powiedział jednak sojusznikom, że chce poczynić postępy w sprawie planu wykorzystywania aktywów przed czerwcowym szczytem G7 we Włoszech. No tutaj jest takie oczekiwanie, że do tego czasu zostanie wypracowany wspólny plan. Jeżeli nie, to prawdopodobnie Amerykanie przedstawią tylko swoją część, co byłoby niekorzystne dla Europy, szczególnie jeżeli by się okazało, że nie ma jak gdyby żadnego rozwiązania i tam Węgry i Austria są w stanie skutecznie blokować te europejskie pomysły. Tutaj również od momentu ogłoszenia tego międzynarodowe obligacje Ukrainy były w czwartek jednymi z największych wzrostów na rynkach wschodzących. Obligacje dolarowe z terminem zapadalności w 2026 były notowane najwyżej od czerwca 2022, więc widzimy, że już nawet sama zapowiedź amerykańska powoduje, że tutaj rosną te rentowności papierów ukraińskich. No tak. Będziemy obserwować, natomiast te przedłużające się przepychanki zaczynają mnie mocno już irytować, bo ta pragmatyczność ponad ludzkie życie jest no, już naprawdę irytująca. Przechodzimy dalej. Słuchajcie, rosyjskie koncerny naftowe zmarnowały 1 miliard rubli na obronę przed dronami. Największe koncerny energetyczne w Rosji wydały w ciągu tylko ostatniego roku
co najmniej 1 miliard rubli na zakup sprzętu do zwalczania dronów. Wynika to z prawie 300 odpowiednich przetargów Rosniefti, Łukoilu i innych firm naftowych. Rosniefti zakupiła na przykład przenośne systemy przeciwdronowe, działa przeciwdronowe, a także stacjonarne systemy elektronicznego wykrywania i tłumienia dronów w celu ochrony własnych obiektów. Dodatkowo firma zbudowała konstrukcje zabezpieczające rozpięte pomiędzy masztami siatki, które powinny zatrzymać i unieruchomić drony, uniemożliwiając im przedostanie się na chroniony obszar. Tu Rosjanie zaprzeczają, nie planują na razie budować kopu nad rafineriami. Wszystko to nie pomogło jednak chronić rafinerii przed atakami dronów, które stały się powszechne od kilku tygodni. Skumulowany czas przestojów awaryjnych rafinerii spowodowany nalotami według Rosjan sięgnął 3,5 miliona ton, czyli 10 razy więcej niż suma za poprzednie 2 lata. Jednocześnie 3-krotnie wzrosła liczba uszkodzonych instalacji rafinacji ropy naftowej, a do połowy marca wielkość przestojów awaryjnych była 1,5 razy większa niż planowano naprawy. Natomiast tutaj też to są dane, nie wiem czy kompletne, bo to podali Rosjanie. Tu chciałaś powiedzieć coś? Tak, Rosjanie próbują robić wszystko, żeby zaniżyć te dane. No właśnie tak mi się to wydaje. Tak, i nawet tutaj wysyłają teksty, tak, gotowe, bo widzimy przedruki w Reutersie, tak, w Bloombergu, tak, gdzie podawane są rosyjskie dane, ile oni stracili. Widać to, że próbują już też zaniżać, tak, te swoje straty. Dobra, przechodzę Taka typowa rosyjska, tak. Tak też się to wydaje. Do uderzenia w rosyjskie rafineria używa Ukraina samodzielnie wyprodukowanych dronów, o czym mówiliśmy wczoraj rano, samodzielne plus w kooperacji z jakimiś firmami zachodnimi. Ma głowicę odłamkowo burzącą, więc sieci ochronne nie pomagają w walce z nią, mówi ekspert wojskowy Kirill Michaiłow. Bezużyteczne okazały się także działa przeciwdronowe, mające za zadanie tłumić komunikację z operatorem, a drony z dalekiego zasięgu latają autonomicznie, zauważa Michaiłow. Jednocześnie siły zbrojne Ukrainy będą w dalszym ciągu opierać się na rozwoju dronów, powiedział naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Aleksander Syrski. Szukamy rozwiązań asymetrycznych, aby uzyskać przewagę jakościową nad wrogiem przewyższającym nas ilościowo, wyjawił dowódca. No i to trochę się gryzie z tym komunikatem, który był upubliczniony w Politico, gdyż ten dowódca generalny Ukrainy, Aleksander Syrski, mówi, że oni nie zamierzają przestać. Koszt dronów jest dziesiątki, jeśli nie setki razy niższy niż koszt usunięcia wyrządzonych szkód, co jest ważne w wojnie na wyniszczenie. Wczoraj też mówiliśmy, że nawet strącanie tych dronów rakietami jest droższe niż wybudowanie samego drona. Jeśli napływy dronów pozostaną silne, rosyjska obrona powietrza nie zwiększy efektywności i nie zostaną znalezione inne metody obrony, Ukraina będzie w stanie zmniejszyć wydobycie rosyjskich przerób, tu właśnie powinno być, rosyjskich rafinerii szybciej niż koncerny naftowe będą w stanie je przywrócić. Tak podają eksperci. No i tu mamy, zaprzeczające sobą informacje. Nie? Teoretycznie Politico mówi, że Amerykanie każą ograniczać, Ukraińcy mówią, że to jest dopiero początek. Financial Times. Tak, no właśnie, tak. Tak, znaczy tam są mylone pojęcia, więc ja bym jakoś na tym artykule Financial Times nie polegał, natomiast mogą być takie naciski ze strony Amerykanów, bo wiemy, że były wcześniej, tak, żeby nie atakować celów w Rosji. Amerykanie tutaj są ostrożni, bojąc się eskalacji, tak. Więc natomiast w przypadku Ukraińców
No, te ataki są skuteczne i na ten moment Ukraińcy nie mają lepszego pomysłu, Dokładnie. jak zrównoważyć przewagę rosyjską, a więc jeżeli by przestali atakować rosyjskie cele, no to mogliby w równej mierze się poddać. Tak. Dokładnie. Bo to jak gdyby powodowałoby tak, że Rosjanie mogliby sobie bezkarnie robić wszystko na terytorium Ukrainy, a Ukraińcy nie mogliby nic. A my teraz przechodzimy, słuchajcie, do ostatniego tematu. Szokujące liczby w sumie. Liczba rosyjskich firm sprzedawanych w Darknecie rośnie o 42% i mamy 57-krotny wzrost. To jest dokładnie 170 milionów rekordów danych osobowych pozyskanych przez hakerów, jeżeli chodzi o 2023 rok. No i tu porównujemy się z tymi danymi sprzed konfliktu z 2021. W Rosji rośnie liczba firm sprzedawanych w Darknecie, prowadzących nielegalną działalność, tak podają analitycy Solar Group of Companies. W 2023 roku mieliśmy 1844 rosyjskie firmy wystawione na sprzedaż w segmencie mroku. Średnio jest to 5 firm dziennie. Eksperci zauważają, że jest to wzrost w porównaniu z 2022 rokiem o 42%, a w 2024 mamy do czynienia z podobnym trendem. Eksperci z Centrum Monitorowania Zewnętrznych Zagrożeń Cyfrowych Solar Aura zwracają uwagę, że są to podmioty prawne pozyskiwane w celu nielegalnego zarabiania, prania brudnych pieniędzy, ataków na łańcuchy dostaw, wykorzystywania scenariuszy fałszywego partnera oraz oszustw z firmami typu Fly by Night. Przypomnijmy firmę Fly by Night. Są to firmy łatwe do zidentyfikowania, kiedy zostaną wykryte przez najbardziej powierzchowną kontrolę, dlatego trendy na czarnym rynku w 2023 i w tym roku obejmują zakup już gotowych podmiotów prawnych do nielegalnej działalności. Niebezpieczeństwo takich firm polega na tym, że przy zewnętrznej wiarygodności, na przykład doskonałych wskaźnikach finansowych, innych interakcja z nimi może nieść ze sobą poważne ryzyko dla biznesu. Ponadto w ciągu ostatniego roku eksperci odnotowali 13,5 tysiąca ogłoszeń na kanałach Darknet i Telegram oferujących różnego rodzaju nielegalne usługi. Analitycy stwierdzili, że hakerzy są najbardziej zainteresowani ofertami sprzedaży kont, przełamywaniem danych, rekrutacją pracowników do przeprowadzania cyberataków na duże rosyjskie organizacje i departamenty. No i tu mamy wzrost o 38%, jeżeli chodzi o ataki, a także do sprzedaży kart bankowych, dostępu do kont osobistych klientów banku, czy też otwierania kont bankowych bez wizyty w banku. No i tu oczywiście też mamy wzrost ponad 30%. Badanie przeprowadzone przez Centrum Ekspercko-Analityczne InfoWatch ujawniło, że w 2023 z rosyjskich instytucji finansowych wyciekło 170 milionów rekordów danych osobowych klientów, czyli 3,2 razy więcej niż w 2022 roku. W porównaniu jednak z 2021 liczba ta jest 57-krotnie wyższa. Zobacz, ile to jest nowych historii do Jaruski. No, Bo one a to będą jest cały wykorzystywane. biznes, tak? Tak. To jest bardzo prężnie rozwijający. Mówiliśmy, tak, że jeżeli chodzi o przestępczość, no to Rosja będzie odnotowywała rekordy. No i tu mamy rekordy, jeżeli chodzi o ten cyberprzestępczość różnego typu, no bo i banki, i podszywanie się, no szeroki wachlarz. Widzimy, że kwitnie biznes, można sobie kupić firmę, która ci zrobi całą obsługę, która też ma know-how. Więc niesamowite, tak? Tak. Niesamowita ta ilość wykradzionych tych rekordów też, tak? To wynika, że w sumie chyba wykradli kilka razy rekordy tych samych osób, tak? No bo...
Tu, panie Mariuszu, co jakiś czas podajemy jakieś pozytywne wiadomości dla Rosji. Dzisiaj na przykład podaliśmy pozytywną wiadomość dla Rosji, która mnie oburza, że się kraje nie potrafią dogadać, co zrobić z tymi środkami, jak wydawać je, albo jak je Zamrożonymi, tak. przekazać Ukrainie. To jest dla Rosji pozytywna wiadomość. I takie też się u nas przewijają. Wydaje mi się, że staramy się podać chyba wszystko, co jest każdego dnia z tych najważniejszych. Więc Tak, no nie podajemy informacji propagandowych, a jeżeli chcecie, no Mhm. to odsyłamy do innych kanałów. Są takie, które podają te rosyjskie, albo można sobie komsomolską prawdę otworzyć i będziecie mieli, tak, to tam daleko nie trzeba szukać. Tak, ale coś się przewija. Sam fakt, że gospodarczo jeszcze po tych 2 latach tych sankcji nie upadli, tylko jakoś gospodarują i działają. To jest dla nich pozytywna wiadomość. I tu też jesteśmy rzetelni, że pomimo tych wszystkich trudności, na razie wciąż jakoś dają radę. I teraz podsumowanie dzisiejszego odcinka. Słuchajcie, jesteśmy jedynym kanałem chyba na YouTubeku, który rozdaje każdego dnia prezenty dla swoich widzów. Kubeczki, wlepki, naklejki, jakaś tam słodka przekąska może czasem się trafi, więc warto nas oglądać, warto subskrybować, warto wspierać, bo to są konkursy dla wspierających i patronów. Ja dziś muszę podać hasło numer 2. Paweł oczywiście znowu mnie wpakował na minę, więc będę kontynuował ten zdanie, aż padnę na jakiś pomysł. No dobrze. Twój pierwszy człon to było ten, a ja jaki to pech. Drugi człon, jaki to pech. Okej, trudne hasło. Tak. Natomiast pamiętajcie, że odpowiedzi należy wysyłać na konkurs Kremlinki. Tutaj macie patronów i osoby wspierające za ostatnie 3 dni. Dziękujemy serdecznie. Jeżeli chcecie właśnie taki kubeczek, wysyłajcie odpowiedzi. Pamiętajcie, że konkurs jest dla patronów i wspierających. To jest z naszej strony. Regulamin jest pod każdym odcinkiem, więc można przeczytać. I pamiętajcie, przeczytać regulamin i się przygotować dobrze, bo jak jest niezgodnie z regulaminem, to nie wygrywa się. Więc wszystko z naszej strony. My dziękujemy. Widzimy się, słuchajcie, ze mną i z Olą o 17:00, a jutro będzie globalne zestawienie To CEPA. czekaj, bo ja już mam temat na okładkę. Ja już nawet okładkę zrobiłem. Słuchajcie, gdzie ja ją mam? Mam. Bardzo fajny się szykuje odcinek. Wracają somalijscy piraci, czyli dodatkowy problem w kwestiach logistycznych. Nie tylko Huti, ale jeszcze troszeczkę bardziej na południe somalijscy piraci. Więc to jest jedna z jutrzejszych informacji. Zapraszamy serdecznie jutro też na 9:00. Dzięki. Tak, będą też informacje ekonomiczne, które ja postaram się dla Was znaleźć. Trzymajcie się. Cześć. Dziękujemy za obejrzenie materiału do końca. Zapraszamy kolejnego dnia. Trzymajcie się. Cześć.